Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy sobie o wakacjach. Porozmawiamy oczywiście w języku angielskim. To jest jeden z tych tematów, którego słownictwo może się również pojawić na egzaminie ósmoklasisty. Okay, so today we are going to talk about holidays. So, what kind or what types of holidays do we have? First of all, we have package holiday. Cóż to jest package holiday? Package holiday is a holiday which is organized. You go to a travel agency and you choose a holiday, you pay, and everything is organized for you. Everything is included in the price. Więc package holiday to są tak zwane wczasy zorganizowane, albo mówiąc inaczej, wycieczka z biura podróży. A totally different kind of holidays is self-catering holiday. Self-catering holiday is a holiday where you organize everything yourself. Transport, accommodation, so place to live, food, attractions, everything. So self-catering holiday to są wczasy takie zorganizowane we własnym zakresie. And the next kind of holiday is trek or trekking. Trekking holiday is a holiday where you walk, or you can also travel by some transport, but usually you walk from one place to another, usually with a backpack. Więc to są takie wczasy wędrowne, można powiedzieć obóz wędrowny, wczasy wędrowne, takie, gdzie podróżujemy, przechodzimy z miejsca na miejsce, dlatego że słówko trek po angielsku to jest wyprawa, najczęściej wyprawa piesza, może być na jakichś zwierzętach, na przykład na wielbłądach i tak dalej, i tak dalej. Hiking trip, hiking trip is very similar to trekking. Hiking means walking outside somewhere, also with a backpack, więc to hiking trip to jest też taka podróż piesza, podróż, gdzie przemieszczamy się z miejsca na miejsce, ale niekoniecznie musi to być piesza podróż, można też gdzieś podjechać pociągiem i tak dalej, najczęściej z plecakiem. Cruise. Cruise is a kind of holiday where you travel by ship. By usually it can be a yacht, czyli jacht. Tak a propos, w języku angielskim słowo jacht wymawia się na dwa sposoby. Można mówić yacht, można mówić yacht. Są dwie wymowy. So you can travel by yacht, but you can also take a big luxurious holiday ship. Also called cruise ship, and you can travel by ship. Więc cruise to jest rejs. Może to być, tak jak powiedziałem, rejs jachtem, może to być rejs statkiem wycieczkowym. Cruise. Backpacking trip. Well, backpacking trip, as the name suggests, is a trip where you travel with a backpack. You carry a backpack. Backpack to plecak, więc backpacking trip to są wczasy z plecakiem, podróż z plecakiem. Trek or hiking trip is usually a backpacking trip where you carry this backpack. Camping. Camping, czyli są to wakacje pod namiotem, na kempingu, w domku kempingowym, w przyczepie kempingowej. Generalnie można powiedzieć czasy na kempingu. Tak a propos, camping to nie jest w języku angielskim nazwa miejsca. To miejsce, które my w języku polskim nazywamy kempingiem, w języku angielskim nie nazywa się camping, tylko campsite. To za chwileczkę będzie na kolejnej planszy. Staycation. This is a very interesting form of holiday. This is a holiday where you stay in the place where you live. So, for example, you stay in your city
and you have holidays there. So you go to places, you go to the cinema, you have some fun with friends, you visit, I don't know, museums, interesting places, and this is called staycation. Od słówka stay i od słówka vacation, czyli it's a type of vacation where you stay in your home and you visit the place you live in. City break. City break is a kind of short holiday. Very often it's only for a weekend or 2-3 days where you go to another city just to visit the place. It's usually a short type of holiday, as I said, 1 weekend or 2-3 days in the week. Czyli city break to jest taki wypad do innego miasta, jakiegoś ciekawego miasta. And a tour around, for example, a tour around France, or a tour around England, or a tour around southern Poland. To jest wycieczka objazdowa dookoła, czy też tak jak po polsku mówimy, wycieczka dookoła jakiegoś miejsca. When you go on holiday, a very important thing is the place where you will stay. And this place is called accommodation. Accommodation, czyli zakwaterowanie. So, where can we stay? What kinds of accommodation can we have? So, you can stay at a luxurious hotel. Well, luxurious hotel is usually a 5-star hotel. Luxurious means luksusowy, czyli luksusowy hotel, 5-star hotel, 4-star hotel, and so on. You can also stay at a guest house. Guest to gość, house wiadomo, dom dla gości, czyli po polsku pensjonat. Może to być jakiś też mniejszy ośrodek wypoczynkowy, to też może być a guest house. Najczęściej mówimy, że to jest pensjonat. Bed and breakfast. Bed and breakfast is usually the same thing as a guest house. It's usually a smaller place, private smaller place. To jest też pensjonat. Nazywa się bed and breakfast, ponieważ zazwyczaj oferuje właśnie nocleg ze śniadaniem. Bed and breakfast, w skrócie najczęściej popularnie mówi się B&B. So you can stay at a B&B. A campsite. I to właśnie mówiłem wcześniej. A campsite is a place where you stay when you go camping. So, po polsku będzie to camping, pole namiotowe, coś w tym stylu, a nie camping. Samo słówko camping, pamiętajcie, w języku angielskim oznacza biwakowanie w czasy na kempingu, a nie camping jako miejsce. You can also have accommodation in a car, in a special type of car, or a thing that you pull with your car. A caravan. Tutaj przestrzegam, to nie jest to samo, co polskie słowo karawan. Po polsku karawan to jest ten samochód, który wiezie trumnę z nieboszczykiem w środku, zazwyczaj na pogrzeb. Natomiast po angielsku caravan jest to zupełnie inna rzecz, to jest przyczepa kempingowa, taka, którą ciągniemy za samochodem. You can also have a camper van or recreational vehicle, w skrócie RV. Te dwie rzeczy, camper van i RV, czy recreational vehicle, to jest to samo. To są tak zwane kampery, czyli takie samochody, które mają z tyłu zabudowę do mieszkania. Po polsku mówi się po prostu na to camper. So camper van, recreational vehicle. Jest jeszcze jedna nazwa, której ja tutaj nie umieściłem, mobile home. Też na kampery mówi się mobile home. If you don't have a lot of money, you can stay at a hostel. Hostel, kiedyś się mówiło na to schronisko młodzieżowe, teraz też się jeszcze mówi, ale bardzo często już używa się tej samej nazwy, czyli hostel. To jest po prostu taki tani hotel, gdzie często pokoje są wieloosobowe. Zdarza się, że w tych pokojach wieloosobowych są zakwaterowani w tym samym czasie obcy sobie ludzie.
tak, bo są to pokoje wieloosobowe, mogą być nawet 10-12-osobowe z łóżkami piętrowymi, ale niekoniecznie są też takie, w których są mniejsze pokoje. W każdym razie jest to tańszy typ hotelu i po polsku mówi się albo hostel, albo schronisko młodzieżowe. Dlatego młodzieżowe, bo bardzo często wycieczki szkolne tam nocują, bo jest po prostu taniej. You can also stay in a tent. When you live on a campsite, when you stay at a campsite, you can live in a tent. Tent, czyli namiot. And also, when you stay at a campsite, you can stay or you can live in a cabin. Cabin to jest domek kempingowy. Okay, when you go on holiday, you can go to different places, to different destinations. Destination to jest cel podróży, miejsce podróży, albo czasami już po polsku też się mówi destynacja. And a very popular destination is the seaside, czyli nad morzem, wybrzeże nad morzem. So, what can you do when you spend holidays at the seaside? Well, first of all, you can stay in a place which is called a seaside resort. Co to jest ten seaside resort? Słówko resort oznacza kurort i to będzie albo całe miasteczko, takie jak na przykład w Polsce, nie wiem, Łeba czy Ustka, takie miasto wakacyjne. To jest jedna rzecz. To nie musi być nad morzem resort, może być też mountain resort, na przykład Zakopane. Ale resort to też jest kurort, w sensie na przykład hotel z całym terenem i wyposażeniem, to też można na to powiedzieć resort. Często się mówi hotel resort, to znaczy, że to są takie właśnie hotele wakacyjne, wczasowe, gdzie jest nie tylko hotel, ale też teren, basen na zewnątrz, jakieś atrakcje i plaża. Okay, so when you are at the seaside, what can you do there? How can you spend your holidays? Of course, you can lie on the beach. I tutaj słówko lie oczywiście nie oznacza kłamać, chociaż kłamać też można na plaży teoretycznie, ale generalnie lie on the beach oznacza leżeć na plaży. You can also sunbathe. Sunbathe, czyli opalać się. Tutaj zwracam uwagę, czyta się sunbathe, a nie sunbath. Tak? To jest czasownik to sunbathe, opalać się. Why do people sunbathe? Well, because they want to get a suntan. And what is a suntan? A suntan is the situation when you stay in the sun and your skin gets, red or brown. Well, suntan should be brown. Czyli jest to opalenizna, get a suntan, dosłownie zdobyć opaleniznę, czyli po polsku opalić się. Sometimes when you stay in the sun too long or you don't use any sunscreen or sun cream, you get sunburned. So your skin gets very, very red. It hurts. You also feel bad. You get sunburned, czyli doznać poparzeń. Bierze się to oczywiście od słówka burn, palić się, parzyć się, oparzyć, czyli you get sunburned. If you don't want to get sunburned, of course, you have to limit the time that you sunbathe and you have to use a suntan lotion. Suntan lotion to jest płyn, olejek, mleczko do opalania. Generalnie słówko lotion po angielsku oznacza jakiś płynny lub półpłynny preparat kosmetyczny, czyli płyn, właśnie mleczko, preparat i tak dalej, i tak dalej. Suntan lotion to jest właśnie zazwyczaj mleczko do opalania albo olejek do opalania. Też mówi się sun cream, czyli krem do opalania. Mówi się też sun screen, dosłownie ekran do opalania. Chodzi o to, że on odbija te promienie słoneczne i w ten sposób nas chroni. Of course, you can swim in the sea, but you have to be careful because swimming in the sea can be dangerous. You can also walk along the beach, czyli chodzić wzdłuż plaży. And when you walk along the beach, you can collect amber. What is amber? Well, amber is this little thing which looks like small stones, but they are usually yellow in color, different shades of yellow
can be orange in color or brown. And you can make jewelry from it. Co to jest ten amber? No, mamy tutaj właśnie koło Torunia autostrada przebiega nad morze, która się nazywa Amber One, bo amber to bursztyn. So you can collect amber, można zbierać bursztyn. You can also collect shells, czyli muszelki. You can collect pebbles. Pebbles to kamyczki. At the seaside, on the beach, there are always very nice pebbles that you can collect. What else can you do at the seaside? Well, you can do all kinds of sports. You can play beach ball. Beach ball, czyli piłka plażowa, czy taka siatkówka plażowa, piłka plażowa. You can also play frisbee. Frisbee po polsku zdaje się, że mówi się tak samo na to frisbee, czyli to jest ten taki talerz, który się rzuca i on tak fajnie leci i potem się go łapie. You can also go snorkeling, especially if you are in some nice exotic place where there's a lot of colorful fish under in the sea, under the surface. There are some nice, rocks or plants. Snorkeling to jest nurkowanie z rurką. Tutaj zwracam uwagę, zauważcie jedną rzecz. Jeżeli mówimy o sportach albo jakichś takich czynnościach rekreacyjnych, które mają końcówkę ing, tak jak na przykład snorkeling, to najczęściej dodaje się do tego czasownik go, czyli go snorkeling, iść sobie popływać z rurką. Oczywiście po polsku najczęściej nie używamy tego czasownika iść, wtedy tylko mówimy po prostu popływać z rurką, ponurkować z rurką. Go diving, czyli nurkować. Dive, tu też trzeba troszkę uważać, bo dive oznacza dwie rzeczy. Może oznaczać nurkować, nurkowanie, i dive to też skakać do wody. So go diving to jest iść sobie ponurkować, ale też poskakać do wody. Go surfing, wiadomo. Go windsurfing, też wiadomo. Go kitesurfing. Te trzy dyscypliny sportu w języku polskim nazywają się dokładnie tak samo, czyli surfing, windsurfing i kitesurfing. You can also go sailing, czyli popływać na żaglówce, pożeglować sobie. Or you can also go fishing, czyli iść na ryby. What else can you do at the seaside? Well, children, especially small children and their fathers, they like to build sand castles. Sand to piasek, castle, zamek, więc sand castle, oczywiste, jest to zamek z piasku. Small kids, they like to make mud pies, or their parents make mud pies for them. I co to jest to mud pies? Wygląda jak pies, ale to nie jest pies. Mud to błoto. Pie to placek, ciasto. Więc ciasto, placek z błota, to już jesteśmy blisko po polsku, babka z piasku. Ponieważ jest to mokry piasek, więc po angielsku mówią na to piaskowe, czy właściwie błotne placki, czyli po polsku babki z piasku, mud pies. What else can you do? You can stroll along the beach. What does it mean? Stroll means more or less the same as walk. Więc stroll along the beach to jest po prostu spacerować na plaży, czy wzdłuż plaży dokładnie, along. Czym się różni stroll od walk? Stroll to jest zawsze spacerować tak powoli, relaksująco, natomiast walk może też oznaczać po prostu iść, niekoniecznie wolno. You can also watch the sunrise or you can watch the sunset. The sunrise is in the morning, early in the morning, when the sun goes up. So, sunrise, wschód słońca. The sunset is late in the evening, usually in the summer. When the sun goes down, czyli sunset to zachód słońca, czyli można obserwować wschód lub zachód słońca. You can also have a beach party. To chyba nie muszę tłumaczyć, co to jest. You can visit a lighthouse. At the seaside, there are such very characteristic buildings which look like very high, usually round tower, with some light at the top, and the light goes round
and it's some kind of warning to the ships. Więc lighthouse to jest latarnia morska. People like to visit lighthouses because you can go up and then you have a nice view of the whole seaside of the sea and so on and so on. You can also take a boat trip, czyli popłynąć na wycieczkę statkiem. You can also have something to eat. The most popular dish at the seaside, at least in Poland, is fish and chips, czyli ryba z frytkami. Of course, you can also spend your holidays at the lake. So where do you stay when you spend your holidays or your spend vacation at the lake? You can stay at a campsite. Campsite, czyli już wcześniej mówiliśmy, to jest camping, czyli zatrzymać się na kempingu. So when you stay at the campsite, we say that you go camping, czyli jechać na właśnie camping na czasy na kempingu. Camping holiday, it's another name. And as I said before, when you are at a campsite, you can stay in a cabin or you can stay in a tent, czyli albo w domku letniskowym, albo w namiocie. You can also stay in a camper van or camper, mobile home or RV, recreational vehicle. Tak jak już wcześniej powiedziałem, wszystkie te trzy nazwy oznaczają camper. What can you do when you stay at the lake? How do you spend your holidays? Well, of course, you can swim in the lake. That's the obvious thing. You can also go kayaking or canoeing. Tak naprawdę kayaking i canoeing to jest prawie to samo. To znaczy kajak troszkę się różni od kanu. Kajak jest bardziej zabudowany, kanu jest zazwyczaj bardziej otwarte u góry, ale w zasadzie jest to samo, więc go kayaking, go canoeing to jest popływać kajakiem. You can go fishing, you can go cycling around the lake, for example, czyli pojeździć sobie rowerem. You can also hike in a forest, czyli wędrować w lesie, chodzić po lesie. You can hike around the lake. And you can have a campfire. Of course, not in the forest, but at the campsite. Campfire, no to jest ognisko. W nazwie jest to camp, ponieważ takie ognisko zazwyczaj właśnie rozpala się gdzieś na kempingu, na obozowisku. Of course, you can also spend holidays in the mountains. It's also a very popular holiday destination. So what can you do there? Maybe first, let's say, where can you stay? You can stay, for example, in a mountain shelter. Mountain shelter is a place, it's like a hotel, usually cheap hotel, high in the mountains. Czyli jest to schronisko górskie. Inną nazwą na schronisko górskie oprócz mountain shelter jest też słówko chalet. Proszę tego nie mylić z polskim słówkiem szalet, bo polskie słówko szalet oznacza toaletę, ubikację, zwłaszcza taką publiczną. Natomiast w angielskim chalet to się czyta T, jest w zasadzie nieme, to jest też schronisko górskie albo hotel górski. So what can you do when you are spending holidays in the mountains? Of course, you can go hiking, czyli iść na wędrówkę pieszą, na wycieczkę pieszą. Inaczej można też powiedzieć to go on a hike, bo hike to jest też właśnie taka wędrówka, tylko jest to rzeczownik. Or you can hike in the mountains. Of course, when people hike in the mountains, they usually climb mountains. Climb a mountain, czyli wspiąć się na górę. Tutaj przestrzegam, w słówku climb, pamiętajcie, nie wymawia się litery B, climb, a nie climb. I a mountain, nie mountain. Wiele osób wymawia to mountain, a wyrazy, które mają końcówkę ty, a inny, właśnie najczęściej po angielsku czytamy tin, czyli mountain. Climb a mountain, wspiąć się na górę, wejść na górę. You can also walk along a trail. In the mountains, usually you can't walk wherever you want to walk. There are special ways which are marked. They usually have some colors. And they are called trails. Trail to szlak, szlak turystyczny, so you have to walk along a trail, czyli chodzić szlakiem wzdłuż szlaku po szlaku. You can also, if you are lazy, for example, or if you don't have a lot of time or don't have a lot of power, or you're too old or too young, you can go
up the mountain in a cable car. Co to jest cable car? Car to samochód, ale car to także wagon. Cable to kabel, więc jest to wagon na kablu. No to już łatwo się domyślić, jest to wagonik na kablu, czyli kolejka linowa po polsku, tak? Czyli właśnie taki wagonik zawieszony na linie, czyli na takim, można powiedzieć, kablu. You can also go up in a chairlift. Co to jest chairlift? Chairlift to jest wyciąg, taki kanapowy, krzesełkowy, taki jak na nartach. When we go skiing, we usually go up the mountain on a lift, on a chairlift, czyli właśnie na takim wyciągu. You can reach a top of the mountain. Reach to jest osiągnąć, dotrzeć na, wspiąć się na, czyli wspiąć się na szczyt góry. Są też inne nazwy na szczyt góry. Można mówić top of the mountain, można mówić summit, to też jest szczyt, i można mówić peak, to też jest szczyt. So you can reach a top, you can reach a summit, or you can reach a peak of a mountain. And what do you do when you reach a peak of the mountain? Well, you usually look around and you admire the views. Admire to podziwiać, views, widoki, czyli podziwiamy widoki. So you admire the views from the top of the mountain. What else can you do in the mountains? Well, przepraszam, tutaj już widzę, jest błąd w nagłówku. The mountains oczywiście nie tak się pisze. Okay, so what else can we do? You can meet Highlanders. Who are the Highlanders? The Highlanders are people who live in the mountains or in the area of the mountains all the time. Czyli to są górale. Highlanders are usually very interesting people with different traditions, with different way of life, different clothes. So it's always interesting to see them. For example, in Poland, in the Tatra Mountains or in other mountains, when you see them, they are quite interesting. They have also special kind of dialect. You can also get to know folk traditions. Co to są folk traditions? Folk traditions to są tradycje folkowe, a folkowe to znaczy ludowe, czyli poznać tradycje ludowe. So in the mountains there is usually some special culture. Highlanders, they have the special culture with some special folk traditions. You can also see the wildlife in the mountains. Wildlife to są dzikie zwierzęta. So for example, you can see a marmot. Marmot to świstak. You can see a mountain goat, czyli kozicę górską. A bear. You can see wolves. Yes. Well, sometimes can be dangerous, but still you can see these animals, this wildlife. You can also taste local cuisine. Co to jest cuisine? Cuisine is generally food dishes of some country or of some region. For example, Polish cuisine, czyli kuchnia polska. I to cuisine oznacza kuchnia w sensie dania. So you can taste local cuisine. As I said, in the mountains they have special culture and they also have some special dishes, so they have their local cuisine. You can also taste local specialties. Specialties to są przysmaki, specjały miejscowe. For example, in the Polish mountains you have this special cheese which we call oscypek. It's a local specialty, czyli lokalny specjał. You can also attend a folk festival. Folk, mówiłem, folkowy, czyli ludowy, czyli uczestniczyć, wziąć udział w festiwalu ludowym. Of course, there are many other things you can do in the mountains, you can do at the seaside, at the lake, but I think these are the most important things. Okay, that's all for today. Thank you very much. In our next lesson, we will talk a little bit more about exam strategies because your exam is coming. So I think we can use some time in our next lesson to talk about some strategies, how to write the exam better. Okay, thank you very much and see you next time.